TVP demaskuje skandaliczny wyrok lewackiego sądu w sprawie tęczy. Lewacki przywódca USA pokazał swoje prawdziwe oblicze. Polak, Chińczyk, dwa bratanki? Niewykluczone. Walczy o to Andrzej Duda, prezydent wszystkich narciarzy i maratończyków. O tym m.in. powiemy w tym odcinku programu w telegraficznym skrócie. Niedziela 7 marca. Dziękuję patronom. Każdy może zostać patronem programu. Zapraszamy. Dziękuję za suby. Proszę o więcej. To nie jest takie trudne. Zaczynamy. Złotousty prezes TVP Jacek Kurski znowu zaszczycił nas swoimi światłymi przemyśleniami. W rozmowie z serwisem Wirtualne Media stwierdził, że sytuację finansową telewizji polskiej uważa za stabilną. No naprawdę wielkie Bogu dzięki. Bo już byłem gotów podejrzewać, że prezes Kurski przymiera głodem, a TVP nie będzie miała na pensję dla redaktora, dla Danuty Choleckiej. Kurski zaznaczył jednak, że ta stabilność to tylko dzięki rekompensacie, a poza tym ta kwota prawie 2 miliardów złotych to kropla w morzu potrzeb. Media publiczne zdaniem prezesa powinny otrzymywać ponad 3,5 miliarda dotacji z budżetu państwa. This is fine. Prezes skarżył się też na inne media, które przedstawiają dotacje jako jakieś kosmiczne poświęcenie ze strony państwa. A to jest, jak słusznie stwierdził, po prostu obowiązek państwa, który to obowiązek trzeba należycie wykonać i tyle. Panie prezesie, oczywiście dobra, uczciwa, rzetelna propaganda prorządowa kosztuje. Musi kosztować. I niech się pan w ogóle nie przejmuje tym, co tam trąbią te wszystkie lewackie media z TVN-ami i wyborczymi na czele. W ogóle. TVP należycie wykonuje swoją misję, więc zapłata się należy, tak czy nie? Przecież na przykład misyjne podejście publicznego nadawcy doskonale oddaje produkcja koncertu dla medyków z okazji Dnia Kobiet pod tytułem Za zdrowie pań. Telewizja Polska reklamuje koncert jako największą imprezę w Polsce. W sumie o to nie trudno, skoro nikt inny nie organizuje koncertów w czasie pandemii, ale nie czepiajmy się drobiazgów. Podczas wydarzenia mają wystąpić takie gwiazdy jak na przykład Edyta Górniak, Rafał Brzozowski czy pasjonaci muzyki ambitnej, czyli zespół Boys. Koncert odbędzie się w Krakowie z udziałem publiczności, oczywiście przy zachowaniu rygoru sanitarnego. Po co się w ogóle odbywa ten koncert? Nie wiem skąd ja mam wiedzieć, po co mi zadawać takie pytanie? No nie mam pojęcia. Wiem tylko, że tej kaski z budżetu państwa by się jednak więcej przydało. Panie premierze, grosza daj prezesowi, sakiewką potrząśnij, nie uciekaj przed tematem jak ostatnio przed rolnikami na obwodnicy Wrześni. Przepraszam. A propos misji TVP, to warto przypomnieć ostatni haniebny wyrok Sądu Rejonowego w Płocku, który uniewinnił 3 aktywistki oskarżone o rozwieszenie w okolicy kościoła plakatów z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej z tęczową aureolą. Czujni reporterzy telewizji publicznej ustalili, że prowadząca rozprawę sędzia Agnieszka Warchoł jest w związku z radnym Koalicji Obywatelskiej Mariuszem Pogonowskim. No i wszystko już jasne. Brudne gierki opozycji promują cywilizację śmierci. Jak to dobrze, że TVP ma tak sprawny pion śledczy. Panie prezesie, szapoba, misja wykonana. Skoro już wydajemy pieniądze na wypełnianie misji przez publiczne media, to znalazłem sposób, by trochę jednak zaoszczędzić na innych zakupach. Pomaga w tym Lety Shops, wtyczka do przeglądarki, dzięki której zaoszczędzicie na zakupach w internecie. Rejestracja to tylko kilka kliknięć, a do wyboru macie ponad 3000 sklepów, takich jak na przykład Allegro, RTV, Euro AGD czy AliExpress, a co 2-3 dni w różnych sklepach pojawia się 5 lub nawet 10-krotnie podwyższony cashback. Wtyczka sama przypomina o aktywacji cashbacku na stronie, gdy tylko to jest możliwe. Możecie zajrzeć też do darmowej aplikacji mobilnej, która jest do pobrania w App Store i Google Play. Wszystkie szczegóły i linki znajdziecie w opisie filmu, no więc do dzieła. Kto wie, może razem zaoszczędzimy tyle, że będzie nas stać na dopłatę Jackowi Kurskiemu do tych 3 miliardów, żeby mu do pierwszego starczyło. Kto wie.
We wtorek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że nowe przepisy o KRS i zasady powoływania sędziów Sądu Najwyższego mogą być sprzeczne z prawem europejskim. Rzecznik rządu zapowiedział, że premier Mateusz Morawiecki skieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek dotyczący kompleksowego rozstrzygnięcia kwestii kolizji norm prawa europejskiego z konstytucją. Nie do końca jednak rozumiem słowa rzecznika, bo przecież od dłuższego już czasu nie mamy Trybunału Konstytucyjnego. Zastąpił go Trybunał Julii Przyłębskiej, więc nie wiem, czy o to chodziło. Jeśli tak, to na szczęście w Polsce mamy takie normy, że już wiemy, jaki będzie wyrok tego Trybunału. Kierująca nim Julia Przyłębska już wcześniej oceniała, że zawarte w orzeczeniu TSUE, cytuję, sugestie dotyczące działania sądów powszechnych stanowią oczywiste naruszenie ładu konstytucyjnego RP i wykraczają rażąco poza ustalenia traktatowe, naruszając fundamenty działalności Unii Europejskiej jako wspólnoty suwerennych państw. No, kto jak kto, ale Julia Przyłębska to akurat ekspert w sprawach ładu konstytucyjnego. Tyle razy go burzyła, że zna się na rzeczy jak mało kto. Naprawdę szacunek. Przechodzimy teraz do polityki zagranicznej. Nowy prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden polecił agencjom rządowym USA, by priorytetem polityki zagranicznej była walka z przejawami prześladowania społeczności LGBT. Stany Zjednoczone chcą dawać przykład innym krajom we wspieraniu praw człowieka, w tym także praw środowiska LGBT. Polskie MSZ milczy w 12 językach. I trochę chyba nie wiadomo, co z tą nową polityką USA zrobić. Polska nie lubi LGBT, a tu nagle przychodzi jakiś Biden i każe lubić. Nasza wielka przyjaźń z USA staje się coraz bardziej szorstka. Może właśnie z powodu ochłodzenia stosunków z naszym dotychczas strategicznym sojusznikiem, prezydent Andrzej Duda, jak przystało na męża stanu, wziął sprawy w swoje ręce i pojechał na narty. Nie, przepraszam, o tym za chwilę. Z dobrze poinformowanych źródeł wiemy, że kazał przynieść sobie do gabinetu globus i krążąc po nim palcem, wybrał nam nowego, najbardziej ustrojem pasującego sojusznika. Nie minęło dużo czasu i prezydent rozmawiał telefonicznie z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. Jak przekazał prezydencki minister Krzysztof Szczerski, Duda poruszył kwestię możliwości zakupu chińskich szczepionek na COVID-19. Z zadowoleniem przyjął deklarację chińskiego przywódcy o gotowości Pekinu do opchnięcia nam szczepionek, których nikt w Europie nie chce. Podczas rozmowy Andrzej Duda pogratulował prezydentowi Chińskiej Republiki Ludowej organizacji 9. szczytu przywódców państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin. Podkreślił też, że Polska jest ważnym krajem Europy Środkowo-Wschodniej, dobrze wiedzieć, i istotnym członkiem Unii Europejskiej, a z Chinami łączy ją partnerstwo strategiczne. Przynajmniej już teraz wiemy, w jakim kierunku zmierza polska polityka zagraniczna, bo z dotychczasowych działań trudno było cokolwiek wnioskować. Może w porywie nagłej przyjaźni rząd zechce zapożyczyć też kilka rozwiązań z ustroju państwa środka. Zresztą tak patrząc na to, co się u nas dzieje, to właściwie kilka takich rozwiązań rząd już z powodzeniem wdraża. Ciąg dalszy doniesień na temat pracy naszej głowy państwa. Głowy naszego państwa, która wzięła sprawy we własne ręce i wyjechała na narty. A nie, to jeszcze nie to. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o służbie zagranicznej, która zmienia struktury stopni dyplomatycznych. Nowa ustawa wspiera ograniczanie bezrobocia, bo od teraz pracę w dyplomacji będzie mogła rozpocząć osoba bez znajomości języka obcego i bez wykształcenia wyższego. This is really the problem. This is słuszna koncepcja. Skoro w Unii i tak nikt nas nie lubi i ze wszystkimi jesteśmy skłóceni, to po co nam w tym MSZ jakieś wykształciuchy? Stanowisko ambasadora
pozostaje, ale ustawa likwiduje stopień ambasadora tytularnego i tworzy tytuł ministra pełnomocnego, cokolwiek to oznacza. Taki minister pełnomocny z pełną mocą będzie mógł stać na czele placówki dyplomatycznej, nie musząc wykazywać się znajomością przynajmniej 2 języków obcych, ani posiadać wyższego wykształcenia. Ustawa tworzy też odrębne stanowisko szefa służby zagranicznej, który to całościowo ma kierować służbą zagraniczną, organizować szkolenia, wskazywać kryteria oceny członków służby zagranicznej. No i uważam, że w tej roli idealnie sprawdziłby się minister Jacek Suski, poseł Marek Sasin, minister Marek Sasin, nie, poseł Jacek Suski. Poseł Jacek Sasin, może ja nie wiem, czy ja z tego wybrnę, może jeszcze raz. W tej roli idealnie sprawdziłby się minister Jacek Sasin. Jak on coś zorganizuje, to nie ma H we wsi. Zgodnie z nowymi przepisami na placówce będą mogły znaleźć się osoby spoza służby zagranicznej, bez egzaminu dyplomatyczno-konsularnego i teraz już bez problemów będzie można wysyłać do ciepłych, egzotycznych krajów swoich pociotków, szwagrów, zięciów, żeby się trochę wygrzali za nasze. Oj, będzie bal, będzie się działo. Teraz mamy idealny moment na część muzyczną, bo wiem, że Antek przygotował coś specjalnego nie o Jacku Sasinie, nie o Marku Suskim, tylko o kim? Oczywiście o Andrzeju Dudzie, bo przecież to właśnie jemu poświęcamy ten znaczny fragment programu w telegraficznym skrócie. Antosiu, bardzo proszę. Czupiradło. Witam! Dziś w dziale muzycznym genialny moim zdaniem duet, którego nazwy niestety nie poznałem, w ogóle za dużo szczegółów nie znam. Jeżeli Państwo coś wiecie więcej, to zachęcam do podzielenia się w komentarzach. Co mogę powiedzieć? Gdyby ten utwór był człowiekiem, byłby tak doskonały jak mój przyjaciel Maciek, którego chciałbym serdecznie z tego miejsca pozdrowić. Co jeszcze? Na pewno jest lepszy od Dumki na 2 serca, co jest, jak Państwo wiecie, właściwie, to jest właściwie niemożliwe. Nie ma niczego lepszego od Dumki na 2 serca. A jednak w tym wypadku się udało. Przed Państwem duet bodajże z Sokółki, duet nieznany w utworze tylko Andrzej Duda. Tylko Andrzej Duda od Podlasia głos. Prezydent polskich rodzin to szczęśliwy los. Wspiera nas na co dzień i się żyje lżej, więc mu w tym dniu ważnym rękę podać chciej. Dosyć tego, najwyższa pora, żeby wreszcie o tych nartach powiedzieć. Polska w kryzysie, ludzie tracą pracę, przedsiębiorstwa upadają. Za dobrze nie jest, powiedzmy sobie jasno. Na szczęście prezydent Andrzej Duda nie spoczywa na laurach i aktywnie wspiera naród w tej kryzysowej sytuacji. Pan prezydent podjął szereg strategicznych decyzji. Najpierw zdecydował, na których stokach narciarskich i kiedy będzie jeździł. Jak już te kluczowe kwestie zostały ustalone, podjął jeszcze jedną, by zadać ostateczny cios toczącemu się przez kraj kryzysowi. Mianowicie, że weźmie udział w maratonie narciarskim na Polanie Szymoszkowej. Dobrze wiedzieć, że z prezydenta taki mąż stanu. Pytanie, co z żoną? Jaki jest jej stan? Żona stanu? Stan żony męża stanu to żona stanu. A czy kobieta może być mężem stanu? Nie mam pojęcia. To jest pytanie do Rady Języka Polskiego. Naprawdę. A jaka jest odpowiedź na pytanie, kiedy będzie kolejny program z cyklu w telegraficznym skrócie? To bardzo proste, już odpowiadam. Kolejny program w telegraficznym skrócie już w najbliższy czwartek. Do zobaczenia. Cześć.